Właśnie zakończyliśmy kampanię na Kickstarterze i chcielibyśmy się podzielić z Wami kilkoma wnioskami oraz wrażeniami oraz udzielić Wam parę rad, gdybyście również planowali to zrobić. A więc technicznie zebraliśmy 19 000 euro, to jest prawie 90 000 złotych, co stanowi 13% założonego celu 140 000 euro. Wsparło nas 54 osoby, którym teraz serdecznie za to dziękujemy. Niestety z tego nie dostaniemy ani centa, tak działa Kickstarter. Oni również nie otrzymają swojej prowizji, a od Was też już nie zostaną te pieniądze pobrane, bo tak jak wspominaliśmy na początku, to jest tylko deklaracja płatności, a nie właściwa płatność. No i mamy z tej kampanii 10 wniosków. Tak, Marek, powiedz o pierwszym, o Kickstarterze. Kickstarter to jest dla nas tylko jedna z opcji pozyskania finansowania. Jak wiecie, startupy mogą korzystać z funduszy VC, platform finansowania społecznościowego, aniołów biznesu czy nawet dotacji. My stwierdziliśmy, że chcemy, jak to się mówi, wyjść z garażu, pokazać to, co mamy i zobaczyć, jak nas przyjmie rynek. Stąd tak dużo mówiliśmy o sobie i o produkcie podczas całej kampanii Kickstartera. Tak, wniosek numer 2, technikalia Kickstartera. To jest utrudniona płatność. Musieliście zakładać konto, żeby dokonać płatności. Musieliście podawać dane swojej karty. Często słyszeliśmy, że Kickstarter nie zapisywał waszych danych karty. Były pewne błędy na stronie. Wielu z was obawiało się logowaniem Facebookiem ze względu na ochronę danych osobowych, jakiej nie zapewnia Facebook. Z tego powodu zdecydowaliśmy się złożyć nawet skargę do Kickstartera, no bo według nas nie zrealizował usług, do których się zobowiązał. Tak. Po trzecie, opis aplikacji był po angielsku. Przez co odczytany i zrozumiany przez mniejszą liczbę osób w Polsce robiliśmy tę kampanię na UK i angielskojęzyczne społeczności eksperckie. Testowaliśmy również zainteresowanych inwestorów zagranicznych, którzy odezwali się do nas podczas kampanii. Dla nas jednak było ważne wyjście poza granicę, przez co mniej osób z Polski nas wsparło. No i mamy wnioski marketingowe. Po czwarte. Tak, odezwało się do nas 5 dużych firm marketingowych, które bardzo gorąco chciały nas wesprzeć. My jednak zdecydowaliśmy się to robić sami, ponieważ chcieliśmy badać wyniki na podstawie różnych badań, jakie działań, jakie prowadziliśmy i powoli już budować know-how, z którym możemy pracować dalej. Po piąte to network. Zwiększyliśmy sieć naszych masterów o 60% od momentu, kiedy zaczęliśmy kampanię. Jeżeli są z nami nasi masterzy, to bardzo im dziękujemy za zaufanie, bo już niedługo dowiecie się, co specjalnego dla Was przygotowaliśmy. Po szóste, aplikacja. Bardzo dziękuję, że również do nas piszecie, że wyłapujecie, co powinniśmy poprawić. Wszystkie rzeczy, które zgłosiliście, są już na naszej liście zadań IT i powoli będziemy je poprawiać. Wniosek numer 7 to dotyczy kontaktów. Tak, odezwały się do nas indywidualnie bardzo mądre osoby, które na swojej drodze biznesowej są już dalej od nas i one również nas uwierzyły i wsparły nas swoimi radami. Na przykład jeden inwestor z Austrii dołączył do naszej sieci, tak więc moi drodzy, już potencjalnie możecie szukać inwestorów na naszej platformie Mastermatch. Napisał mi listę funkcji, które według niego powinniśmy mieć oraz poprosił o pitch deck. Więc dziękujemy każdej osobie za wszystkie mądre rady, bo my również też implementujemy zmiany z perspektywy biznesowej. Po ósme. Ciekawe kontakty. Słuchajcie, odezwał się do mnie na Kickstarterze informatyk, który napisał aplikację, która ma za zadanie zbierać wszystkich, dołączenia się i nauki o wszystkim i poprosił nas, czy moglibyśmy dołączyć do niego. Ja po kilku mailach i wypytywaniu o wartości, którymi się kieruję, stwierdziłam, że nie jest to zgodne z naszą wizją i nie chcemy współpracować z takim partnerem biznesowym, ponieważ oznaczałoby to dla nas zniszczenie wartości, jaką chcemy dać, czyli jakość. Wniosek numer 9, współpraca. Tak, ale za to nawiązaliśmy bardzo interesującą współpracę. Okazał się o nas artykuł Women in the World. Niedługo przeczytacie o nas Business Women Live. Udzieliliśmy wywiadu do rosyjskiej gazety na temat polskiego ekosystemu startupów. Usłyszycie o nas w podcaście na kraje skandynawskie. Poleciła nas pani Kamila Rowińska. Prowadziliśmy szkolenie dla Instytutu PMI, a już niedługo na uniwersytecie i jednej z większych konferencji. No i po 10, wsparcie. Z tego miejsca chciałabym też szczególnie podziękować osobom, które realnie udzieliły nam wsparcia podczas kampanii. I to są Marysia Belka, Maja Isakiewicz, Irmina Przybyłowska, Walerii Presetio, Joanna Stopyra, Kamila Rowińska, profesor Krzysztof Jajuga, Magdalena Sobantka, Tomasz Plata i Przemysław Piela.
Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami przez ostatni miesiąc, którzy śledzili nasze postępy, którzy się z nami dzielili opiniami. My teraz schodzimy ze sceny marketingowców, ustalamy sobie priorytety na następny sprint, zarówno ze strony biznesowej, jak i technicznej i niedługo wrócimy do Was z czymś nowym. Więc dziękujemy. Cześć. Cześć.